Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek pełen inspiracji. Zrobimy sobie 4 makijaże 4 różnymi paletami. Wiem, że jest to coś, co jest zupełną odwrotnością tego, co zazwyczaj widujecie na moim kanale, bo staram się jedną paletą stworzyć jak najwięcej propozycji, ale po prostu fizycznie nie zawsze jestem w stanie użyć wszystkich palet i zrobić nimi 5 czy 6 makijaży. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe, więc pomyślałam, aby stworzyć taki odcinek, aby pozlepiać w tym odcinku kilka palet, które na przykład mam od dłuższego czasu, a w ogóle nie pojawiły się na kanale, albo takie, o które było sporo próśb, więc taki zlepek właśnie różnych paletek. Dzisiaj będziemy zajmować się paletką Nude Brzoskwinia, która ani razu nie pojawiła się na kanale, a jest prześliczna, więc jest to jedna z takich może nie bardzo starych, ale troszkę starszych premier Glam Shopu. Będziemy mieć również paletkę Rose Touch od Han, czyli w zasadzie nowość. Będziemy mieć neutralną paletę od Nataszy Denony, czyli Biba. Paleta, którą mam już u siebie bardzo długo, ale też chyba ani razu nie pojawiła się na kanale, więc myślę, że to jest dobry moment dla niej. No i oczywiście to, co mam obecnie na oczach, czyli Magenta 2023. Jedna z takich nowszych, powiedzmy, premier Glam Shopu. Także te paletki dzisiaj. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Komentujcie, jakie palety miałyby się pojawić w następnym odcinku i zapraszam do oglądania. Zaczynamy sobie od paletki Nude Brzoskwinia z Glam Shopu i dajcie wiarę, że chyba ani razu nie była na kanale. Jest prześliczna, subtelna, właśnie taka różowo-brzoskwiniowa, ale wydaje mi się, że chyba nie było jej w ani jednym odcinku. Wiem, że nagrywałam z nią kiedyś jakąś tam rolkę na Instagramie, coś tam może gdzieś się przeplotła, ale no na pewno nie miała swoich 5 minut na kanale. Mam taką wizję, aby połączyć te kolory z takim nightiesowym makijażem ust, żeby troszeczkę przełamać tą oczywistość tej palety. So let's dig in. Zacznijmy sobie od tego najciemniejszego cienia, który nazywa się Akcent. I jego będziemy pakować sobie w zewnętrzny kącik. Tutaj chcę zbudować ten kolor dosyć intensywnie. Zobaczcie, jaki ładny odcień, taki troszkę żurawinowy, troszkę malinowy, bardzo ładny. I tutaj buduję sobie ten kolor i będę chciała wyciągać go delikatnie na zewnątrz, więc już sobie tworzę taki trójkąt delikatny z tego koloru i ostrożnie rozcieram. I to samo robię w wewnętrznym kąciku. Też buduję akcentem tutaj wewnętrzny kącik i wyciągam też ku górze, tak diagonalnie, żeby te dwie linie tworzyły no takie równoległe linie po prostu. Bo halo eye można budować na różne sposoby, można podkreślać załamanie, można budować cieniowanie właśnie do środka, a można też tak lekko po skosie i ten środek rozjaśniać. To też bardzo fajnie wygląda. To był pędzelek Mani Brushes 11, a teraz sięgam po 10 i po ten odcień brzoskwiniowiec. I brzoskwiniowcem będę chciała rozetrzeć sobie te krawędzie, jeszcze trochę docieplić i dobrzoskwinić ten makijaż. Zaczyna się ładnie robić. Piękne kolory. Chyba się przeproszę z tą paletką i zacznę jej częściej używać, bo naprawdę jest bardzo ładna. No i tutaj rozświetlmy sobie troszeczkę środek. Ja jeszcze, wiecie co? Tutaj muszę trochę mocniej ściągnąć ten kolor do środka, żeby nie było żadnego prześwitu między błyskiem a matami. I myślę, że sięgniemy sobie po Bellini. Taki śliczny, brzoskwiniowo-złoty odcień. I przenoszę go aż pod łuk brwiowy sam, żeby tutaj właśnie stworzyć 3 linie w tym samym kierunku. Piękne jest to być. Przechodzę sobie teraz do pomarańczowej kredki. Moja jest LH Cosmetics i zaczynam sobie od pokrycia linii wodnej dolnej powieki. Troszkę wyciągam na zewnątrz. Pokrywam też trochę dolną powiekę, to za chwilę będę rozcierać. I teraz na dole wpakowuję sobie brzoskwiniowca. Pędzelek Mani Brushes 10, czyli troszkę mniejszy od tego poprzedniego. I tym sobie właśnie rozcierałam kredkę. I przyciemniam jeszcze raz akcentem. Zaczynam blisko linii rzęs, to spowoduje, że fajnie odetnie mi się ten pomarańcz na linii wodnej. Będzie większy kontrast. I w wewnętrzny kącik dołożę sobie srebrnik. Tak dla przełamania temperatury.
Ale wiecie co, zrobiłam na drugim oku mat tutaj w wewnętrznym kąciku i uważam, że wygląda lepiej, także zdejmę sobie ten błysk. Dokładam sobie troszeczkę bazy, bo pewnie ściągnęłam sobie i korektora i wszystkiego tutaj w tym miejscu. I palcem nałożę sobie mączkę brzoskwiniową. Zobaczcie, jaki śliczny ten kolor, o. I tego tutaj mi brakuje, właśnie takiej brzoskwiniowości w tym brzoskwiniowym makijażu. Jest lepiej 100 razy, zobaczcie. Wytuszowałam rzęsy i przechodzimy do makijażu ust. Zacznę sobie od konturówki Ombre z Glam Shopu. To jest fajny właśnie taki odcień do takich troszkę 90sowych makijaży. Chyba wleci ten błyszczyk jednak z NYXa. O, kolorystycznie. Perfect match. I kochani, nasz pierwszy makijaż jest gotowy. Paletka Nude Brzoskwinia i właśnie taki nudowy, ale delikatnie wieczorowy makijaż. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba. Powiem Wam, że aż się polubiłam z tą paletką. Chyba zacznę częściej po nią sięgać. I przechodzimy do paletki Rose Touch od Hean. Myślę, że będę chciała zrobić coś pastelowego tą paletą, wykorzystać te takie najżywsze odcienie, może zrobić właśnie coś kontrastowego. Powiem Wam, że jak patrzę na tą paletę, to mi się wydaje taka szaro-bura. Nie wiem dlaczego, ale te odcienie brązów, tych błysków, one są takie bure i mimo, że tutaj jest całkiem sporo kolorów w tej palecie, to wydaje mi się jakaś taka smutna. Nie wiem, na czym to polega, nie mam pojęcia, ale na pewno dużym jej plusem jest to, że ma całkiem sporo matów i za to ma u mnie lajka. Przejdźmy do malowania. Tutaj przygotowałam sobie już mieszankę bazy i białej farbki i tym chciałabym pokryć sobie powiekę, żeby mocniej podbić odcienie pastelowe. I będę nakładać i na górną, i na dolną powiekę tą bazę. Teraz wygląda to troszkę zabawnie, ale trust the process. Zacznijmy sobie, a może właśnie zaczniemy sobie od dolnej powieki i od tego błękitnego Lily Blue. Pakujemy sobie ten odcień porządnie na dolną powiekę. Ok, wydaje mi się, że już więcej nie zbuduję tego pastelka, więc dokładam sobie jeszcze w wewnętrzny kącik. I wiecie co, to przy okazji sobie tak przeciągnę tutaj. Jeszcze nie wiem dokładnie, co tutaj będę robić, ale tak mi się wydaje, że może być spoko, jak użyję sobie tego różowego odcienia. Zaczynam od odcienia tego, od Bliss. I Bliss wprowadzam sobie w załamanie powieki. Łączę delikatnie z tym błękitem, ale tak, żeby nie zrobiła mi się taka brzydka, kolorowa paćka. Czystym pędzelkiem jeszcze raz wszystko rozcieram tutaj u góry i przechodzę sobie do Desire, czyli tego flamingowego koloru, który aplikuję w zewnętrznym kąciku. Wklepuję sobie, cały czas używam tego samego pędzelka, tylko go sobie tak w międzyczasie po prostu czyszczę o ręczniczek, więc wiecie, oszczędność później mycia. I blenduję tym większym pędzelkiem, tak żeby połączyć z pastelowym różem i troszeczkę też wyciągam na zewnątrz, ale to tak delikatnie, symbolicznie. Użyję sobie tego primera pod brokaty z Hean, żeby troszkę mocniej przykleić sobie błyszczący cień, który nałożę sobie tutaj w tym miejscu. I wybiorę sobie Cinderellę. On ma taki leciutko błękitny i srebrzysto-błękitny blask, więc może tutaj nam pasować do tego pastelowego looku. I jeszcze myślę nad jakąś kreseczką, czy nie będę chciała zrobić kreski, ale to za chwilę sobie zobaczę, jak będzie się całość prezentowała. Wiecie co? On jest chyba jednak raczej srebrny niż błękitny. I tą kreskę zrobię sobie chyba po prostu czarnym eyelinerem. I teraz czarnym cieniem delikatnie sobie tą kreskę zmiękczam w niektórych miejscach, na przykład tutaj na tym zgięciu. I używam skośnego pędzelka Zoiva. Nie wiem jaki numer, niestety mi się zmazał. Troszkę wyciągam. Podkreślmy jeszcze tą błękitność dolnej powieki błękitnym eyelinerem. To jest bylina z Glam Shopu. No myślę w ogóle, że z tą kreską fajnie to wygląda. I tuszuję rzęsy dolne niebieską maskarą, a górne normalną, czarną. Na usta nałożę konturówkę Mleczna Czekolada z Glam Shopu
i obrysuję nią usta i wypełnię niemalże całe. Teraz użyję sobie NYX Smooth Whip w odcieniu 20 Pom-Pom. Nałożę go tutaj na środek ust i doklepię palcem. I makijaż paletką Rose Touch jest skończony. Fajnie to wyszło, podoba mi się ten makijaż. Fajnie, że te kolory są widoczne, w szczególności ten ciemniejszy, intensywny róż. Naprawdę się tutaj wybija. Fajnie wyszło z tą kreską. No, podoba mi się. Paletką pracowało się całkiem fajnie. Łatwo się je rozciera, te kolory. I one są takie buildable, takie do budowania, że jak dotkniemy raz, to może nie ma aż takiego intensywnego pigmentu, ale jak sobie rozcieramy i dokładamy to da się go naprawdę intensywnie zbudować. Trochę się pylą w opakowaniu, więc trzeba uważać, żeby sobie nie zrobić żadnego osypku pod okiem, ale wyszło całkiem ok, więc mimo, że kompozycja tutaj kompletnie do mnie nie dociera, to makijaż wyszedł fajnie, więc jestem zadowolona. I przechodzimy do paletki Biba od Natashy Denony. Paletka w ogóle nie nowa, ale jest to taki klasyk nad klasykami, paletka neutralna, której używam bardzo często, ale raczej w makijażach klientek. I mamy tutaj taki podział na ciepły, neutralny i chłodny rządek. Ten może nie taki neutralny, co lekko wpadający w róż. Te brązy lekko wpadają. I mam dzisiaj taki pomysł, aby połączyć sobie te ciepłe tony z chłodnymi, żeby na jednym oku, na obu oczach po prostu były i takie ciepłe, i takie chłodne tony. Także zaczynamy. Mój wet look już jest gotowy. Przechodzimy do cieniowania. I zaczynam sobie od tego odcienia Prairie. Albo może najpierw od bazy, co? No i lecimy z cieniowaniem. Ja sobie Prairie nałożę w zewnętrzny kącik i w załamanie powieki. Może zacznę troszkę większym pędzelkiem, to jest Money Brushes numer 9. Jeszcze mam wizję, aby do dzisiejszego makijażu dołożyć ciemniejsze usta, jakieś czerwone lub podobne, ale zobaczymy, jak spodoba mi się efekt końcowy. Myślę, że jest to jedna z takich lepiej skonstruowanych paletek neutralnych, bo te neutralne też, wiecie, generalnie niczym nas nie zaskakują, ale jednak ta kompozycja robi swoje i tutaj mamy fajnie, że całkiem sporo matów, ale mamy też troszeczkę takich satyn, troszkę błysków, jaśniejsze odcienie, ciemniejsze, więc możemy sobie śmiało ten makijaż budować bez najmniejszych problemów i oporów. No i podoba mi się w niej to, że mamy właśnie te mieszane temperatury, czyli chłodniejsze tony i cieplejsze, więc można sobie bardzo, wiecie, uróżnoradniać te makijaże. W sensie, że jak mamy zawsze te same takie tonacje, no to nic nie wymyślimy poza nową formą, czy raz jaśniejszy, raz ciemniejszy. A jak mamy różne temperatury, to znowuż możemy sobie łączyć je i mieszać i zmieniać i te makijaże mogą być dzięki temu bardziej różnorodne, więc dzięki temu właśnie ta paletka bardzo mi się podoba. I teraz przechodzę sobie do odcienia Pasha, do tego. To jest taki lekko kasztanowy brąz i pogłębiam sobie i jeszcze przyciemniam zewnętrzny kącik tą paszą. I piesek mi się kręci, bo jest jej gorąco i nie może się nigdzie ułożyć. Teraz mam pędzelek Money Brushes 11. Widzicie to? I love it. I teraz przechodzę do chłodnego odcienia, czyli tego, to jest Sculpture? Tak, Sculpture. I Sculpture nakładam sobie nie wiem, co ja powiedziałam. Sculpture nakładam sobie w wewnętrznym kąciku. Jejku, jak się człowiekowi język plącze. Mi zawsze się język plącze. Mam wrażenie, że szybciej chcę powiedzieć, niż moje usta wyrabiają się z powiedzeniem czegoś. I jak mam dużo myśli w głowie, które próbuję właśnie ubrać w słowa, to mi się to wszystko plącze. Takie życie ciężkie, więc podziwiam twórców, którzy potrafią szybko mówić i jeszcze tak, wiecie, składnie i tak dalej. Ależ to połączenie jest czad. Wow, zupełnie nietypowy makijaż i właśnie niby neutralny, a jednak nie do końca. Czyszczę pędzelek i biorę sobie jasny beż. Troszkę rozcieram jeszcze tą szarość
i będę ją pogłębiać i do pogłębienia użyję sobie odcienia Tor, który jest takim teoretycznie satynowym delikatnie odcieniem. Może widać, że on się delikatnie odbija, ale właśnie fajnie się nimi pracuje do przyciemniania kącików. Przejdę sobie teraz do błysku. Ten jest najpiękniejszy na świecie, także używam tego. Monroe. Wow, piękny. Przyciągam sobie ten błysk aż pod łuk brwiowy. Tutaj mam nałożony delikatnie rozświetlacz, więc to wszystko mi się fajnie połączy. Yes. Teraz użyję sobie eyelinera w takim ciepło-brązowym odcieniu. To jest eyeliner z Glam Shopu. I nakładam go na linię wodną. Ciach, ciach, ciach. Przeciągam ten kolor też delikatnie na dolną powiekę, żeby zrobić od razu taką bazę. Rozcieram to palcem i będę gruntować cieniami. I przechodzę sobie ponownie do tego odcienia Prairie i gruntuję całość. Na razie wklepuję sobie, a potem będę jeszcze delikatnie rozcierać. Tutaj wewnętrzny kącik pewnie zostawię sobie szary, ale tak lekko na przejście też już sobie aplikuję ten kolor. I teraz fajnie by było dołożyć sobie jeszcze coś ciemniejszego, bo wtedy ta linia wodna mocniej nam się odetnie, odznaczy. Więc ponownie pasza, czyli ten ciemniejszy brąz. Od razu ten chciałam powiedzieć pomarańcz, ten rudy brąz zaczyna nam się tutaj fajnie pojawiać. Pięknie. Tą większą kulką rozcieram całość. Przechodzę sobie do szarości, czyli Sculpture. I tutaj wchodzę w wewnętrzny kącik i od razu sobie zaznaczę też tutaj ten wewnętrzny kącik, żeby ten kolor był faktycznie widoczny. Już nie będę chciała rozjaśniać tego miejsca jakimś błyskiem. Wow, taki lekko siny efekt. Jest nice. Ok, tuszuję rzęsy i myślę, że mamy to. Ajajaj, powiem wam tyle. Przechodzimy do makijażu ust. Ściągnęłam sobie już błyszczyk i teraz sięgam po konturówkę. To jest Vibo. Ona jest taka lekko, widzicie, rudawa, więc będzie troszkę nam nawiązywać tutaj do linii wodnej. Wypełniam też trochę środek i kąciki. I będę chciała użyć którejś z tych nowych szminek z L'Oreala. No i teraz tak, generalnie uważam, że wszystkie by pasowały tutaj. Tutaj tak bardziej neutralnie. Tutaj taki vamp. Pięknie. No i tutaj tak pod kolor, więc chyba znowuż użyję tej 200. Ok, myślę, że mamy to. Taki vamp troszeczkę wyszedł, no. Mega podoba mi się ten look. Uwielbiam ten moment tej szarości w wewnętrznym kąciku, bo ona tutaj dodaje takiego niepokoju trochę do tego looku, że tutaj jest jakieś takie zaśnienie delikatne, ale wciąż w granicach takiej estetyki, nie? No po prostu petarda. Ostatni makijaż wykonamy paletką Magenta 2023. Jest to paletka w odcieniach bordowo-różowych. Też dostawałam prośbę, aby wykonać makijaż tą paletą, więc dzisiaj się pojawi. Myślę, aby połączyć sobie te najciemniejsze odcienie, takie najbardziej czerwone, jak ten, z różem. I na tym połączeniu chciałabym dzisiaj bazować. Na powiekach mam już bazę, więc przechodzimy od razu do rzeczy i od odcienia środkowego Magenta. Pędzelek Money Brushes numer 11. Klepuję sobie na początek kolor, aby nic mi się nie osypało i zaczynam blendować i budować kolor w zewnętrznym kąciku. Też rzadko jakoś sięgam po tą paletkę, ale no piękne ma te kolory, tylko po prostu rzadko takich używam. 9 z Money Brushes trochę jeszcze zmiękczam sobie tutaj krawędzie zewnętrzne tego cieniowania. I tutaj wrzucimy sobie zaraz jakiś delikatny róż. Tutaj widzę nawet taki matowy. Zobaczcie, ten Pantone. On tutaj wjedzie mi w załamanie powieki wewnętrznej części, żeby mieć ładny, też taki transferowy kolor do tego błysku jasno-różowego. Ten róż akurat jest dosyć fioletowy, więc on się tak całkiem spójnie tutaj zgrywa z tym ciemniejszym
kolorem, no to jest z jednej strony plus, bo wszystko ze sobą gra, a z drugiej strony minus tych paletek dziewiątek, no, że one są po prostu monokolorystyczne, więc tutaj nie ma żadnych akcentów kolorystycznych, nie ma jakichś kontrastów, którymi można by było się pobawić, więc ten makijaż zawsze wychodzi w tym samym kolorze i generalnie nie mam nic przeciwko, lubię takie palety. Natomiast jak pracuję sobie nad moim projektem denkowania kolorówki i mam paletkę monokolorystyczną, to jednak dosyć szybko się nudzi, bo nie można sobie właśnie pokombinować z różnymi kolorami. Gdybym miała użyć innej paletki, użyłabym tutaj takiego różu jasnego, pastelowego, takiego wiecie, guma balonowa, żeby był taki fajny kontrast do tego odcienia. Ale dzisiaj pracujemy sobie tylko tą paletką, Także tak. No i przechodzimy do tego różu, który nazywa się po prostu róż. Nakładam go na pędzelek i spryskuję pędzelek mgiełką. No i lecimy. Tutaj wewnętrzna część przede wszystkim, żeby połączyć ten kolor ładnie z tym matem, który tutaj nakładałam. I zaraz zobaczymy, czy będę tutaj brać jeszcze jakiś błysk na przejście. No to może trochę tego amarantu. On nie jest taki może mocno błyszczący, ale może właśnie coś tutaj wprowadzi. Tak, fajnie, fajnie, fajnie. To jest taki satynowy cień, ale jednak nie ma takiego płaskiego przejścia między matem a błyskiem. Wracam sobie do odcienia magenta i do małego skośnego pędzelka i będę sobie zaznaczyć tutaj wewnętrzny kącik, tak wiecie, z tam pół centymetra czy centymetr od faktycznego kącika i resztę powieki mogę już pokryć normalnym pędzelkiem, troszkę mniejszym. To jest Jessup 237, a ten skośny to było Hakuro H85. Więc tutaj sobie to wszystko rozcieram i łączę z dolną powieką, z górną, jejku, już mi się mózg lansuje od tego gadania. Biorę troszkę amarantu i tak mniej więcej na środek powieki dokładam sobie, żeby też było delikatnie nawiązanie do górnej powieki. No i musimy sobie czymś tą przestrzeń wypełnić, więc użyję po prostu beżowej kredki. I mogę przeciągnąć też na linię wodną, żeby było tutaj spójnie. Tak się prezentuje makijaż, no wygląda kozacko, ale aż się prosi, żeby troszkę jeszcze przyciemnić zewnętrzne kąciki. Ja spróbuję, nie wiem czy się uda, tym cieniem. To jest orchidea i to jest też taki lekko satynowy odcień, ale może udałoby się właśnie troszkę pogłębić sam kącik u góry, żeby dodać jeszcze takiej super głębi. Jak nagrałam pierwszy makijaż i zmyłam makijaż w sumie tak trochę na szybko i troszkę niedbale i zaczął mi łzawić ten kącik, to przy drugim makijażu też mi łzawił. Następnego dnia, jak już nakładałam kolejny makijaż, też mi łzawił, także brawo ja, trzeba bardzo uważać. Między innymi również dlatego nie jestem w stanie nagrać 5 makijaży każdą paletą, bo wystarczy, że zrobię 2 makijaże w ciągu dnia i często ten kącik już zaczyna łzawić, jak się tam nieostrożnie go zmyje. Czasami nawet tak ostrożnie się zmyje, ale wiecie, tusz się trochę trudniej zmywa i już jest lipa. Sorry Gregory. Drugiego kącika już nie ruszam, ale no myślę, że troszkę nam się to pogłębiło. Rzęsy wytuszowane, przechodzimy do ust i myślę, aby użyć takiego mleczno-czekoladowego combo. I wstępnie, jak jeszcze nie wykonałam tego makijażu, to miałam w głowie, że fajnie by było połączyć te kolory z różowymi ustami, takimi różowymi. Ale jak teraz patrzę na ten makijaż i na tą stylówkę, jaką mam, fryzurę i wszystko, to uważam, że ten róż nie do końca tutaj pasował. Bo ten róż byłby fajny, gdyby ten makijaż nie był taki wieczorowy typowo, tylko może bardziej jakiś taki prosty czy nowoczesny. No, gdyby wyglądał inaczej po prostu, to te różowe usta by fajnie tutaj kontrastowały. Ale że to jest taki wieczorowy makijaż, to uważam, że te różowe usta już by mogły być too much, więc odwracam uwagę od ust takim przytłumionym, nieco chłodnym kolorem i to też będzie ciekawy kontrast, bo tu się na oczach dużo dzieje, jest bardzo, bardzo gorąco. I szminka też z Glam Shopu i też w odcieniu mleczna czekolada. Ok, myślę, że makijaż mamy skończony. Myślę, że wybór tego koloru ust był
c'est génial, bo naprawdę przy tych ustach to oko wydaje się takie soczyste, takie intensywne. No mi mega się podoba i dzisiaj taka trochę właśnie rockowa stylóweczka, rockowa fryzura, bardziej taka roztrzepana do przodu. Mamy Rolling Stonesów na t-shircie, więc wszystko się zgadza. I tym oto miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, jak ta idea Wam się podoba, bo myślę, że lepiej zrobić chociaż jeden makijaż jakąś paletą niż wcale. Napiszcie mi, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej. Zostawcie dla mnie subskrypcję, łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa!